Ofensywa legislacyjna resortu energii to odpowiedź na weta prezydenta. Dronopad Ukrainy może ściągnąć na Rosję recesję. Cyberatak Chin z użyciem sieci energetycznych mógł wykraść wrażliwe dane, przed czym ostrzegały polskie służby. Jest 5 września 2025 roku, nazywam się Wojciech Jakubik, a to jest codzienny przegląd informacji sektora energetycznego i paliwowego Energy Drink. Zapraszam. Partnerem kanału Energy Drink jest Orlen. Zaczynamy jak zawsze od informacji dnia. Dronopad dławi Rosjan nie gorzej niż sankcje i może sprowadzić recesję. Siły systemów bezzałogowych Ukrainy podają, że zniszczyły już 24,2% mocy przerobowych rafinerii rosyjskich. Dronopad ukraiński coraz skuteczniej uzupełnia sankcje Zachodu, zagrażając Rosji recesją. Ukraińcy uszkodzili co najmniej 13 rafinerii rosyjskich w sierpniu 2024 roku. Ataki ich dronów wspomaganych coraz częściej pociskami Flaming są coraz skuteczniejsze. Dowództwo jednostek dronowych informuje o zniszczeniu prawie 1/4 mocy przerobowych ropy w Rosji. Problemy z podażą paliw na rynku rosyjskim zmusiły Kreml do przedłużenia embargo na eksport benzyny i wzrostu eksportu nieprzerobionej ropy. Niedobory benzyny powodują kolejki na stacjach w niektórych regionach kraju i utrudniają logistykę wojenną. Z kolei konieczność zwiększania eksportu ropy z Rosji utrudnia jej realizację zobowiązań porozumienia naftowego OPEC+, którego przedstawiciele spotkają się na obrady 6 września, a także zwiększa presję na spadek cen ropy, tym samym uderzając w przychody budżetowe Rosjan. Ataki Ukrainy nie obejmują jednak tylko rafinerii. Są skierowane przeciwko całej logistyce paliwowej Kremla, a istotne uderzenia dotknęły także infrastruktury służącej eksportowi ropy i paliw. Chodzi o ataki na naftoport w Ust-Łudze na Bałtyku oraz ropociąg Przyjaźń, które utrudniły Rosjanom eksport ropy oraz paliw nie gorzej niż sankcje zachodnie, które nie są wciąż pełne. Restrykcje wprowadzone przez kraje zachodnie dają wciąż możliwość dostaw do Słowacji i Węgier, ostatnich klientów na ropę Kremla w Unii Europejskiej. Kilkukrotne ataki Kijowa na ropociąg Przyjaźń zakłóciły te dostawy. To presja na Budapeszt oraz Bratysławę na uniezależnienie od dostaw z Rosji. Chorwacki operator ropociągu Janaw zadeklarował już dostępność przepustowości i gotowość do realizacji dostaw przez naftoport w Krk spoza Rosji. Komisja Europejska podkreśla w komunikatach, że zatrzymanie dostaw przez ropociąg Przyjaźń nie jest zagrożeniem bezpieczeństwa dostaw do Unii Europejskiej, ponieważ jest dostępna alternatywa. Uderzenie w Przyjaźń zakłóciło także dostawy ropy uznawanej za kazachską przez ropociąg Przyjaźń do rafinerii Szwed w Niemczech, w której wciąż 54% udziałów posiada rosyjski Rosneft. Uderzenia Ukrainy unaoczniają, że zależność od szlaków dostaw przez Rosję jest podobnym zagrożeniem jak od jej dostaw surowców. Niemcy wciąż nie zdecydowali się na derusyfikację rafinerii Szwed i współpracę z Polską przy dostawach nierosyjskich przez naftoport w Gdańsku, wymagającą dodatkowych inwestycji po ich stronie. Z kolei uderzenie w naftoport rosyjski w Ust-Łudze utrudnia Rosji eksport ropy i paliw z użyciem tankowców floty Widmo na Morzu Bałtyckim. Chociaż do listy sankcji są dopisywane kolejne jednostki z tej grupy, to Rosjanie kontynuują ten proceder. Dronopad Ukrainy powoduje, że Kreml ma problem ze sprzedażą ropy za granicą. Eksport baryłek drogą morską spadł w połowie sierpnia do około 320 tysięcy baryłek dziennie, pomimo planu wzrostu eksportu o 200 tysięcy. Oznacza to, że Rosjanie mają problem z wysyłką ropy. Główny powód to spadek wykorzystania naftoport w Ust-Łudze oraz ropociągu Przyjaźń. Według źródeł Reutersa ten port pracuje na połowę mocy, czyli 350 tysięcy baryłek dziennie przez ataki Ukrainy. Co dalej? Coraz skuteczniejsze ataki Ukrainy połączone z sankcjami powodują skurczenie bazy surowcowej Rosji, które może przyprawić ją nawet o recesję. Gospodarka zwalnia. Jeżeli spodziewaliśmy się wcześniej wzrostu rzędu 1,5%, teraz wynosi on już tylko 1,2%. W związku z tym kurczy się również baza surowcowa, powiedział anonimowy urzędnik resortu finansów Rosji w agencji Interfax. Baza surowcowa to wolumen eksportu węglowodorów będący podstawą istotnej części wpływów budżetowych Rosji. Przychody ze sprzedaży gazu i ropy Rosji spadły w sierpniu o 36%. Źródło Interfax przekonuje, że Rosji grozi recesja oraz ponowne przekroczenie deficytu budżetowego zmuszające do ponownej rewizji założeń i nowych cięć. Deficyt budżetowy w 7 miesiącach 2025 roku sięgnął 4,9 biliona rubli i przekroczył plan o bilion. W ujęciu kwartalnym wzrost PKB Rosji spadał przez 2 kwartały z rzędu do czerwca o około 0,6%.
Taki spadek jest uznawany za techniczną recesję. Kreml ma rozpatrzyć nowy projekt budżetu w połowie września. Dronopad w połączeniu z nowymi sankcjami Zachodu pogłębiłby problemy Rosjan, wywierając presję niezbędną do uzyskania koncesji w rozmowach o zakończeniu wojny na Ukrainie. Unia Europejska zapowiada 19 pakiet sankcji. USA rozważają cła na dostawy ropy z Rosji do krajów trzecich. Ponadto 3 września wszedł w życie nowy mechanizm naliczania ceny maksymalnej dostaw ropy z Rosji do krajów trzecich. Pułap to obecnie $47,6 za baryłkę Urals, ale ma być rewidowany co pół roku do poziomu 15% poniżej ceny rynkowej. Czas na pozostałe wieści, na początek z Polski. Koniec mrożenia? W 2026 roku nie będzie mrożenia cen energii, bo cena w taryfie dla gospodarstw domowych będzie niższa niż obecny poziom mrożenia na poziomie 500 zł za megawattogodzinę, poinformował w TVP Info minister energii Miłosz Motyka. Wcześniej w podobnym tonie wypowiadał się minister finansów Andrzej Domański. Ofensywa resortu energii. Ministerstwo Energii przedstawi dziś 3 ustawy przyjęte przez Komitet Stały Rady Ministrów o mrożeniu cen energii, bonie ciepłowniczym i zapasach gazu, ropy oraz paliw. W sektorze gazu ziemnego projekt ustawy obejmuje rozwiązania niezbędne do zapewnienia ciągłości funkcjonowania systemu zapasów obowiązkowych tego surowca, tłumaczy resort. Natomiast w sektorze ropy naftowej i paliw projekt wprowadza zmianę struktury zapasów interwencyjnych ropy i produktów naftowych, prowadząc do zwiększenia roli RARS w tworzeniu, utrzymywaniu i finansowaniu za pomocą systemu opłaty zapasowej zapasów interwencyjnych. Ponadto projekt wprowadza zmiany dotyczące systemu teleinformatycznego pod nazwą Platforma Paliwowa, które są odpowiedzią na liczne postulaty przedsiębiorców, czytamy w komunikacie resortu. Ułatwienia OZE zagrożone. Pomysł pochodził od przedsiębiorców, był wspierany przez doradczynię prezydenta. W koncesji nie chodzi o techniczne aspekty, te ogarniają instrukcjami operatorzy. Te ruchy nie pomogą energetyce węglowej, będzie więcej importu i drożej dla przemysłu, ostrzega prezes Polskich Sieci Elektroenergetycznych Grzegorz Enichimowski przed wetem prezydenta w sprawie deregulacji energetyki. Teraz wieści z Europy. Przesłuchanie kanclerza. Były kanclerza, obecnie rosyjski lobbysta Gerhard Schröder będzie 17 października zeznawał przez połączenie wideo przed Komisją Parlamentu Mecklenburgii w sprawie wpływów rosyjskich przy Nord Stream 2. Komisja chce ustalić, w jaki sposób Rosjanie uzyskiwali wpływ na politykę Niemiec z użyciem zależności polityczno-biznesowych przy projekcie gazociągów Nord Stream 2 i Nord Stream 1. Miliony na wyspę energetyczną. Budowa wyspy energetycznej na duńskim Bornholmie o mocy 3 GW we współpracy operatorów z Danii i Niemiec zyskała wsparcie unijne z Connecting Europe Facility w wysokości 645 milionów euro. Ma zapewnić do 2 GW dostaw energii do Niemiec i 1,2 GW do Danii w latach 30. tego wieku. Wspólny wróg jednoczy. Opór wobec umowy o wolnym handlu Unii Europejskiej z krajami Mercosur łączy rolników i aktywistów ekologicznych. Układ ma ułatwić handel dobrami rolnymi, ale tworzy nową konkurencję wobec producentów unijnych. Aktywiści z Climate Action Network twierdzą zaś, że układ da zarobić wielkim korporacjom i przyspieszy zanikanie lasów w Ameryce Południowej. Jeszcze wieści ze świata. Chiny ratują Rosję. Rosyjski Nowatek potwierdził pierwszą dostawę gazu skroplonego z projektu Arctic LNG 2 do Chin, pomimo sankcji USA na ten projekt. Od uruchomienia gazoportu z końcem 2023 roku Rosjanie nie mogli rozładować LNG, ale udało się to po spotkaniu Trump-Putin na Alasce. Nie tylko drill baby drill. Z raportu Rady Klimatycznej wynika, że część stanów oraz tamtejsze firmy wciąż realizuje cel redukcji emisji CO2. Kalifornia ma 2/3 OZE w miksie energetycznym, a Teksas jest największym producentem energii z wiatru. Administracja Donalda Trumpa krytykuje źródła odnawialne i odmawia im wsparcia. Cyberatak przez sieci. Chińscy hakerzy z grupy Salt Typhoon włamali się do sieci elektroenergetycznych w USA i wykradli wrażliwe dane osobowe oraz własność intelektualną, która według The New York Times mogła uwzględniać dane o najnowszych chipach z USA. To wynik śledztwa trwającego ponad rok w sprawie ataku, przed którym ostrzegały m.in. służby w Polsce. To wszystkie materiały przygotowane dzisiaj, następne już w poniedziałek, a jeszcze w weekend Energy Week, czyli moje podsumowanie z komentarzem. Zapraszam Państwa serdecznie, do zobaczenia, do usłyszenia. Partnerem kanału Energy Drink jest Orlen.